Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola V220. Telefonik został wyprodukowany w 2003 roku, no i posiada już 17 lat. Za rok będzie pełnoletność i tak on się tutaj prezentuje. Oczywiście tutaj pokażę Wam demontaż i montaż tego telefoniku. Jak dla mnie bardzo atrakcyjny, fajny telefon, fajny wygląd wykonania tej Motorola. Co ciekawe, w tej Motorola tutaj jak tak po uderzeniu w dłoń czuję taką sprężynkę, która była też w Motorola, pamiętam, w E398 było tak samo, taka sprężynka, pewnie jakby basowa głośnika. I tu zobaczcie, jeśli chodzi o samą górę, tu mamy antenkę jeszcze odkręcaną, fajna sprawa. Tu u samej góry widzimy wyświetlacz, drugi mini rozmiarów. Tutaj logo marki Motorola. Tu mamy aparacik fotograficzny. Wydawałoby się, że to taka kolorystyka, taki efekt naszej obudowy, a to jednak to jest aparat, pewnie zwykły VGA 0,3 megapikselowy. Tu na bocznej ściance widzimy jakiś skrótowy klawisz. I druga ścianka, tutaj boczna, klawisz ciszenia, pogłaszania, odtwarzania, tutaj pewnie naszych dźwięków. Tu jest jakiś port, gniazdo ładowania. Obok niego tutaj z tyłu widzimy otwory na naszą smycz, otwory na nasz główny głośnik, tutaj znowu ponownie MK Motorola. Tu jest pewnie aparat, ale nie chcę Wam tutaj kłamać, trochę starte. I na samym dole widzimy, tu jest pewnie też port ładowania i tu być może jest albo port ładowania, albo USB, bo taki był też podobny w Motorola, na przykład w V3 widziałem taki. I gniazdo słuchawkowe 2,5 i obok tego drugiego gniazda widzimy jeszcze taki mini otwór na mikrofonik oczywiście. I teraz tutaj zobaczymy sobie pod klapką baterii, naszą baterię oryginalną w tym telefonie. Tutaj, gdyby ktoś taką szukał, tutaj dość rzadka bateria. I tu widzicie dokładne informacje tej baterii. Posiada tutaj chyba 860 mAh. Została wyprodukowana w Chinach. I druga strona. Zobaczymy sobie. Teraz sobie zobaczymy pod nalepką e-mailową. Tutaj dokładne dane tego telefoniku. I tu widzimy e-mail. Model V220. No i nie widzimy jaki kraj tutaj produkował tą Motorola, ale tu może jest. Widzimy, produkował ją Singapur. No i dobrze, teraz sobie tutaj włożymy naszą baterię z powrotem. Naszą tylną klapkę i zajmiemy się demontażem i montażem tej cudnej Motorola. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM oczywiście i teraz zabieramy się do odkręcenia naszych śrubeczek. Tutaj jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i tam jest pewnie czwarta schowana, więc sobie tutaj musimy podwadzić od razu. O, widzicie tę naszą tutaj zaślepkę. No i tu jest ta czwarta. Odkręcamy sobie je. Są to śrubeczki w tym przypadku tutaj gwiazdkowe, standardowego tutaj rozmiaru jak Nokia 3310 i inne starsze modele Nokii, na przykład Nokia 1600, Nokia 3210 i inne podobne Nokie. Tutaj sobie odkładamy je wszystkie na bok. Za koleją sobie układamy oczywiście, by nic nie pomylić. Teraz sobie tutaj podwadzamy nasz tylny korpusik. Tutaj sobie wjeżdżamy płaskim narzędziem z jednej i tutaj z drugiej strony. Wjeżdżamy. Teraz w tym momencie sobie odkręcamy naszą antenkę, by nam nie przeszkadzała. I wyciągamy cały ten tylny korpusik. I tu widzimy, znajduje się jeszcze głośniczek główny.
Tu jest w tym miejscu. Tu sobie możemy go podwadzić. Albo tutaj. Tu chyba będzie lepiej. Tutaj dość ciężko on wychodzi. Bardzo solidny, mocny klej. Wow. Tutaj dość gruby ten głośnik. Może nie jest taki duży, ale bardzo szeroki. Dużych rozmiarów. Sobie odkładamy go na bok. Tu mamy zaślepeczkę, która nam się rusza. Zakleją wszystko. Teraz widzimy, tutaj mamy blaszkę. To bardzo fajna opcja w tym telefonie, bo gdybyśmy sobie oczywiście wymieniali tutaj naszą płytę główną, to zmieniamy od razu tą płytkę, tutaj tą ramkę i sprawa jest załatwiona. Nie musimy tutaj nic skleić, kombinować z tą nalepką e-mailową. Tu jest jakaś zakładka naszego głośnika. Tasiemka, która już nam tutaj samoczynnie odeszła. Tutaj mamy tasiemkę i podwadzamy naszą płytę główną. Tutaj gdziekolwiek. To delikatnie odchodzi i tu zobaczmy, na płycie głównej mamy wszystko praktycznie spojone wraz z płytą główną. Tutaj ładowanie bądź USB. To wszystko, te kostki całe. Slot karty SIM. Druga strona, klawisze boczne. To wszystko niestety spojone wraz z płytą główną. Tu membrankę możemy oczywiście łatwo wymienić. Podwadzamy i zrywamy całą. Tak wygląda płyta główna w tej Motorola. Tu mamy jeszcze tą nakładkę, jeśli chcemy ją wymienić, jeśli jest tutaj już bardzo porysowana, wytarta. I teraz zabierzemy się tutaj za przód tego telefonu. Tutaj sobie podwadzamy naszą obudowę. Szukamy jakichś otworów, to są otwory. Tutaj z jednej strony. I już mi się udało tutaj otworzyć z wszystkich tutaj stron zaczaski. Kładziemy sobie na bok. I teraz zobaczmy, tu mamy 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki tej samej tej szerokości, jeśli chodzi o gwiazdkę, ale już znacznie krótsze, więc je musimy odłożyć w inne miejsce. Teraz sobie tutaj podwadzamy, a tu widzimy, wszystko samoczynnie wychodzi. Tu musimy otworzyć klapeczkę całościowo i dopiero wtedy podwadzać. No nie, musimy złożyć jednak. Pomyłka. Wkładamy i dopiero teraz podwadzamy. Tutaj wyciągamy wszystko. Tu widzimy głośniczek od rozmów spojony wraz z tą tasiemką. Tutaj wszystko jest połączone, więc musimy to wszystko wymieniać jednocześnie razem. Tutaj wyświetlacz. I tak to wygląda, jeśli chodzi o tą Motorola. Tutaj widzicie, jeśli chodzi o wyświetlacz, to musimy wszystko wymienić razem, bo wszystko jest tutaj spojone. Cała ta taśma. Wszystko razem. Ale wyświetlacz myślę, że może odłączymy tutaj w tym miejscu. No wyświetlacz może uda się odłączyć, zobaczymy. Tutaj są blokady. Spróbujemy sobie delikatnie je odciągnąć. Udało się, jest OK. Także wyświetlacz w tym przypadku jest wymienny. Tutaj nie musimy kombinować z taśmami, z innymi pierdołami, tylko wyciągamy nasz wyświetlacz. A jeśli chodzi o tę taśmę, widzicie, wraz z głośniczkiem i innymi, tutaj jeszcze jest wyświetlacz ten mini, taśma główna, wszystko razem, tutaj jest wymienne, ale jednoczęściowo, tu nie możemy
No chyba, że mamy trochę pojęcia, mamy odpowiedni sprzęt, tutaj odlutowujemy nasz głośniczek, możemy to zrobić, nie ma żadnego problemu. I tak samo z wszystkimi elementami. Tutaj magnes łapie od głośniczka. No i dobrze, to wszystko jeśli chodzi o tę Motorola, tutaj o demontaż. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefoniku w odwrotnej kolejności. Tutaj zakładamy, mocujemy nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Tutaj mocujemy na taśmie. Teraz sobie od razu już musimy przetrzeć nasz wyświetlacz. Tutaj widzicie, zakładamy go już od razu, to musimy go przetrzeć z tych brudów. Zakładamy sobie nasz wyświetlacz na swoje miejsce. Zakładamy te wszystkie tutaj elementy. Nasz głośniczek. Tu jest zapinka, która nam odeszła, też od taśmy, pewnie od małego wyświetlacza. Też to wszystko tutaj widzicie. Dołączamy odpowiednio na swoje miejsce. Jeśli już jest, zakładamy tą metalową tutaj pokrywę i przykręcamy te 4 śrubeczki. Tutaj nam coś słabo widzę łapie, chyba się już budowa popękała. Zakładamy teraz tutaj naszą przednią obudowę na swoje miejsce. Tutaj łączymy na wszystkich zaczaskach. Tutaj coś nam nie chce, widzę, dochodzić z jednej i z drugiej strony. Sobie musimy chyba jeszcze raz tutaj wymontować i tutaj odpowiednio włożyć te zaczaski. Zobaczcie, tu jest jeden zaczask i tu jest drugi. Więc tu pewnie musimy pierwsze zaczaski sobie wbić u samej góry. Ja już tutaj widzicie sobie zapiąłem tą przednią budowę całą tutaj. Teraz sobie idziemy na sam tył. Zakładamy tutaj nakładkę naszej klawiatury. Tutaj sobie wpinamy po bokach, tutaj z jednej i z drugiej strony. Zakładamy naszą płytę główną na swoje miejsce. Tutaj musimy dobrze klawisze doczepić, żeby nam tutaj nie schodziły w dół. Tutaj sobie może zrobimy tak. Najpierw z tej strony wciskamy, a później tutaj z drugiej strony delikatnie podwadzamy, by nam tutaj wszystko weszło tak być powinno. Niby proste, ale zawsze jakieś problemy mogą wystąpić. Tutaj klawisze sprawdzamy, czy działają. Wszystkie, jeśli klikają z wszystkich stron, to fajnie. Zakładamy tutaj naszą tasiemkę. Zakładamy tą tutaj gumeczkę na głośnik główny. Metalową tutaj rameczkę na swoje miejsce. Jak już jest w
Teraz tutaj zakładamy oczywiście nasz głośniczek, wcześniej wciągnięty, fajny, z megabasem. Tutaj wkładamy na swoje miejsce. I zakładamy to wszystko z powrotem. Mocujemy na wszystkich tutaj zaczaskach z wszystkich stron. Tutaj już nam nie chce za bardzo nachodzić. Zakładamy. Tam coś odchodzi, może coś nie naszło. Ale wszystko widzę, że jest ok. To nasza guma. Przykręcamy nasze wszystkie 4 śrubeczki. Tutaj ostatnia śrubeczka. Teraz przykręcamy tutaj naszą antenkę zasięgową. Wkładamy tą tylną mini obudowę osłaniającą nasze śrubeczki tutaj w tym miejscu. Zakładamy naszą bateryjkę, tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten uroczy telefonik z 2003 roku o Motorola V220. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną tutaj na tym filmiku. Oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i do zostawienia komentarza pod tym filmem. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem i oczywiście zachęcam też również do oglądania moich kolejnych filmików z udziałem fajnych, ciekawych telefonów klasycznych, dotykowych i to wszystko. Hej!